Hej, cześć, tu Mateusz z MatMax. Witam Was ciepło i zapraszam na czytanie z okazji nowego roku numerologicznego, który zaczął się już, czy zacznie 22 września. Będzie to rok w wibracji cyfry 1. Jeśli chodzi o to, jak sobie wyliczyć właśnie swoją liczbę czy cyfrę numerologiczną, to musicie po prostu dodać do siebie wszystkie cyfry w Waszej dacie urodzenia i jak najbardziej to uprościć. Tradycyjnie sprawdzę dla Was ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości, jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacja, czego raczej nie robić i czego unikać w tym czasie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne i tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie zachęcam Was do zgłaszania się, jeśli chodzi o czytania prywatne. 33. Przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na nowy rok numerologiczny. No i właściwie dla mnie też, bo też jestem 33. Tutaj jest karta siły, karta mocy, która akurat w tej talii kojarzy mi się z Mistrzem i Małgorzatą, czyli z jedną z moich ulubionych lektur. Piszcie, jakie są Wasze. Co do Was przychodzi, co się pojawia? A pojawia się as mieczy, czyli jasność, czystość umysłu, ale też nowe pomysły. Ciekawe, z czym te nowe, odkrywcze idee są powiązane. Co odchodzi do przeszłości? Tutaj do przeszłości odchodzi karta kapłana i to ciekawe, bo on jest związany z bykiem. Ja jestem bykiem, ale też w ogóle z jakimś autorytetem. I być może poczujecie w tym roku, że Wy jesteście autorytetem w jakiejś dziedzinie, nad którą ciężko pracowaliście. Być może tutaj będzie takie uznanie Waszego autorytetu w danej dziedzinie, ale to zaraz wszystko wytłumaczę. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako trójka monet. Też bardzo lubię tę kartę w tej talii. Ona tutaj pokazuje rzemieślnika, który dopieszcza anioła na szczycie katedry. Ona jest związana z budowaniem nowych fundamentów, ale też tutaj widzę ogromną satysfakcję i przyjemność z realizowania swoich, słuchajcie, zamierzeń, planów. Jaka będzie rada? W Radzie jest z kolei rycerz buław tutaj pokazany na nosorożcu i on może pokazywać kogoś z trygonu ognia z kolei, czyli barana, strzelca lub lwa. Ale jest, słuchajcie, powiedziane, żeby iść za ciosem i walczyć o swoje. I od razu tak mi przyszło do głowy, że może to być dobry rok na to, aby powalczyć właśnie o awans, o podwyżkę, wywalczyć sobie jakąś dodatkową rentę, czy na przykład emeryturę. Czego raczej nie robić, czego unikać. Unikać dziesiątki mieczy, czyli bierności i stagnacji, ale tutaj też jest powiedziane, żeby takie chwilowe niepowodzenia, zwłaszcza z zeszłego lub mijającego roku, żeby Was po prostu nie zdemotywowały, bo tutaj wręcz przeciwnie, jest bardzo dużo siły, którą trzeba wykorzystać, a z przełożenia karta głupca. No i powiem tak, rozkład jest świetny, dlatego że pojawiło się dosyć dużo wielkich arkan, czyli karta siły, głupca oraz kapłana i one jak najbardziej sugerują o tym, że będzie to naprawdę istotny rok dla części z Was. Sprawdźcie sobie też czytania dla szóstek w razie czego, ale też widzę dużo
właśnie takiej energii związanej ze zdobywaniem, z doświadczaniem. Ale zacznijmy od tego, że z przełożenia jest dla Was karta Głupca. Karta związana z nowymi początkami, no i karta zerowa w Wielkich Arkanach. Więc tu jest powiedziane, że część z Was wyrusza w nową drogę w tym roku. I czy to będzie nowa praca, czy nowy związek, czy nowa relacja, bo oczywiście no nie każda relacja jest związkiem. Słuchajcie, tutaj też bym powiedział, że część z Was ma szansę na to, aby powiększyć rodzinę, bo ja tutaj widzę budowanie czegoś nowego. Więc jeśli chcecie, to jak najbardziej wypadałoby się starać. Ale jeśli chodzi o tego Głupca, to on nie boi się wyruszać w nowe i zdobywać nowe doświadczenia. I to jest bardzo ważne, że 33 w tym roku są nastawione na budowanie nowych fundamentów, na zdobywanie nowych doświadczeń, na poszerzaniu horyzontów, na ulepszaniu swoich umiejętności. I czy tutaj chodzi o, słuchajcie, o wiedzę, czy o swoją fizyczność, czy o rozwój zawodowy, to już wszystko zależy od Was. Momento. Jeśli chodzi o okultną energię, to macie tutaj kartę siły, kartę mocy i ona mówi jak najbardziej o takiej celowości, czyli na takiej zasadzie, że wiem, co mam robić. W tym roku mam rozpisane, jak dojść do sukcesu, czy do osiągnięcia konkretnego celu, który od jakiegoś czasu był odkładany na później. Nie chciało mi się i miałem lenia. No i teraz już wiecie, co macie zrobić i nie mówię, że tutaj od razu, od początku roku będą jakieś wielkie kroki i wielkie rezultaty, ale to, co jest ważne, to Was cieszy sam bieg, a nie tylko, inaczej, Was cieszy bieg, aniżeli tylko sama meta. Czyli ten cały proces jest dla Was istotny i to jest fantastyczne. Tutaj widzę przypływ sił, motywacji, wigoru i też troszeczkę takie, w cudzysłowie, zmartwychwstanie. Dla osób, które rzeczywiście ostatnio czuły, że troszeczkę ciężej jest im się zmobilizować. Zobaczcie, przychodzi do Was As Mieczy i As Mieczy, tak jak już wcześniej wspomniałem, jest moim ulubionym z asów i on tutaj sugeruje nowe, innowacyjne idee, pomysły, jak rozwinąć biznes, co zmienić w swoim życiu. Jak ugryźć na przykład dietę, albo w ogóle jaką dietę tutaj zastosować, żeby na przykład widoczne efekty, żeby efekty były widoczne szybciej, lub na przykład, żeby efekty były na dłużej, a nie tylko na chwilę, na tydzień. Czyli nie to, że postosuję sobie dietę ketogeniczną przez tydzień albo postowanie, no i później znowu wrócę do poprzednich nawyków i będzie efekt jojo. No nie, tutaj macie nowe pomysły, jak coś skutecznie i długofalowo uczynić. Również a propos na przykład nauki. Ktoś sobie nowy system organizuje. Kiedy, jak się uczy. I też widzę właśnie trening silnej woli. Tutaj bardzo pracujecie nad taką wytrwałością i systematycznością. Bardzo dobrze i to nie musi być tylko do osób, które pracują lub się uczą. No bo wiadomo, że odbiorców mam różnych. Nawet jeśli na przykład jesteście emerytami czy rencistami, no to wy już sobie tutaj znajdziecie pole do popisu. Czy powiedzmy tą drogę, którą chcecie kroczyć. Do przeszłości odchodzi kapłan. I tutaj widzę, że nie bierzecie do siebie rad lub pomysłów osób, które mogłyby być fałszywymi autorytetami. Na przykład ktoś, kto teoretycznie w pracy Wam podpowiada, co trzeba zrobić, by osiągnąć sukces, czy tutaj jak się przymilić szefostwu. Mam wrażenie, że taka osoba mogłaby tylko i wyłącznie Wam chcieć zaszkodzić, żeby sobie pomóc, że tak powiem, bardzo miło i kolokwialnie. Takie osoby umiecie identyfikować i widzę, że sami sobie umiecie wyznaczyć drogę do osiągnięcia celu.
Też tutaj widzę, że macie powodzenie w rozmowach z wysoko postawionymi osobami i jeśli na przykład chodzi o wywalczenie sobie jakichś praw w tym roku, czy na przykład alimentów, czy spadku, który wam się należy, jak najbardziej, no tutaj karty mówią, że jest zielone światło. Wy też nie chcecie dalej dawać siebie zwodzić osobom, które no, mogłyby chcieć sobie pomóc waszym kosztem. Zobaczcie, wy pokazujecie się jako trójka monet. Fantastyczna karta, mówi o budowaniu nowych, solidnych fundamentów. I tutaj widzę, że no jak już ktoś, słuchajcie, zmienia pracę, albo wymyśla sobie powrót na studia, albo na przykład wymyśla sobie, że skupiam się teraz na realizowaniu swojej pasji, którym jest 3 kropki, tutaj sobie wstawcie, ale chętnie się dowiem, więc piszcie w komentarzach. No to już słuchajcie z grubej rury, że tak powiem kolokwialnie. Jest i systematyczność, jest i motywacja. Widzę, że ktoś bardzo może się spełniać w budowie domu lub remontach. Ktoś też może bardzo się spełniać w wychowywaniu rodziny, zwłaszcza jeśli tutaj będą nowe wnuki lub na przykład no, nowe pociechy. Tutaj też widzę, że bardzo dużo wam daje zadowolenia tworzenie i tak jakby kreowanie czegoś własnego. Więc dobry czas na to też, aby nowe biznesy, że tak powiem, zakładać. W Radzie jest karta rycerza buław i teraz tak, po pierwsze, idź za ciosem, kuj żelazo póki gorące, nie zwlekaj, rób to, co czujesz, że będzie dla ciebie istotne. Jeśli chodzi na przykład o prawo jazdy, to jak najbardziej jest powiedziane, że komuś się przyda i nieważne ile macie lat i jakie macie możliwości i gdzie pracujecie i tak dalej, to będzie coś dla was, dodatkiem do waszych umiejętności i osobowości, więc jak najbardziej trzeba to robić dla siebie i nie dla innych. Nie dla poklasku, nie dla fałszywych autorytetów, chociaż jest powiedziane, że podkreślicie właśnie swoje miejsce w szeregu w tym roku. Czego nie robić, czego unikać? Oczywiście marazmu, lenistwa, słomianego zapału i też słuchajcie relacji, które mogłyby was stopować i cofać w rozwoju. I okej, no, nie mówię tutaj, że nagle jeśli macie inne zainteresowania niż swoje koleżanki i koledzy, no to jest okej. No, nie ze wszystkich trzeba rezygnować, ale osoby, które już was wciągają w lenistwo czy złe nawyki, no to tutaj raczej trzymałbym się z daleka. No tak, no, jest oczywiście też powiedziane, żeby nie odkładać na później i nie spowalniać jakichś zmian i rozwoju w życiu. Moi drodzy i moje drogie, ja wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego czasu. Na moim kanale są już czytania miesięczne z cyklu Wybierz kartę, miłosne na pół roku oraz co nowego przyjdzie na jesień. Ja je gdzieś tutaj wszystkie podlinkuję, więc koniecznie sprawdzajcie. Zachęcam was do subskrybowania kanału i zostawiania po sobie śladów w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia, do zobaczenia. Hej, cześć i pa pa.